Adolf Hitler uważał, że narodowy socjalizm ma wiele wspólnego z islamem. Tak uważali również Himmler i inni wysocy dygnitarze Hitlera. To właśnie dlatego muzułmanie cieszyli się w III Rzeszy taką sympatią. Muzułmańscy duchowni widzieli nawet w Hitlerze wybawiciela świata. W czasie II wojny światowej po stronie Hitlera walczyło prawie 600 000 muzułmanów. Skąd pochodzili i dlaczego walczyli za wodza III Rzeszy? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. W czasie II wojny światowej doszło do nawiązania sojuszu pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a światem muzułmańskim. Brytyjski historyk David Mortadell, autor książki Islam and Nazi Germany's War, twierdzi nawet, że bardzo pozytywny stosunek do wyznawców islamu miał przede wszystkim sam Adolf Hitler. Wódz III Rzeszy lubił zestawiać ze sobą islam i chrześcijaństwo i zawsze to porównanie według niego wypadało korzystnie dla islamu. Być może dlatego, że w ocenie Hitlera islam znacznie lepiej nadawał się do uzasadnienia podboju świata, o którym on zawsze marzył. Ale zafascynowany islamem był także Heinrich Himmler, zwierzchnik SS i minister spraw wewnętrznych. Himmler uważał islam za religię, która współgra z narodowym socjalizmem. Według Himmlera Mahomet był jednym z największych ludzi w historii ludzkości i dlatego Himmler lubił studiować jego biografię. Lubił również zestawiać chrześcijaństwo z islamem i zawsze to zestawienie według Himmlera wychodziło na niekorzyść tego pierwszego. Wielu współpracowników Himmlera również miało wiele sympatii do islamu. Gottlob Berger, czołowy ekspert SS do spraw selekcji rasowej i jeden z twórców jednostek Waffen-SS, uważał nawet, że zwycięstwo polskiego króla w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku przyniosło Europie nieszczęście w postaci triumfu żydowskiego chrześcijaństwa, które mocno zatruło cały niemiecki naród. Berger uważał nawet, że kultura niemiecka i muzułmańska mają wiele wspólnego i dlatego potrzebny jest ścisły sojusz III Rzeszy z wyznawcami Allaha. Odpowiedni czas na jego zbudowanie nadszedł dopiero w 1941 roku, kiedy wojna weszła w decydującą fazę i wymagała od III Rzeszy mobilizacji wszystkich sił i środków. Wszystko zaczęło się od pojawienia w Afryce Północnej Afrika Korps, niemieckiego korpusu ekspedycyjnego dowodzonego przez legendarnego generała Erwina Rommela. Niemcy zaczęli wówczas wykorzystywać różne lokalne muzułmańskie rebelie, do jakich dochodziło wówczas na tyłach alianckich wojsk, oraz tworzyć z wyznawców islamu niewielkie oddziały dywersyjne. Podstawą do stworzenia regularnych już formacji muzułmańskich było memorandum z 18 listopada 1941 roku opracowane przez Eberharda von Storera, prawnika i dyplomaty. W tym memorandum była mowa o konieczności zainicjowania przez III Rzeszę specjalnego islamskiego programu. Realizacja tego programu miała doprowadzić do wywołania wielkiego buntu muzułmańskich ludów przeciwko aliantom.
Pod koniec grudnia 1941 roku, gdy prowadzona na froncie wschodnim operacja Barbarossa nie osiągnęła zakładanych celów, Hitler wydał zgodę na stworzenie Legionów Wschodnich. W związku z tą decyzją dowództwo niemieckiego Wehrmachtu wydało 22 grudnia 1941 roku specjalny rozkaz, w ramach którego powołano dwa takie legiony: turkestański oraz kaukasko-muzułmański. W ich skład weszli muzułmańscy rekruci. W lutym 1942 roku powstały dwa kolejne tego typu legiony: armeński i gruziński. W sierpniu powstał Legion Północno-Kaukaski, a we wrześniu Legion Wołżańsko-Tatarski. O ile legiony armeński i gruziński były przez Hitlera traktowane dość nieufnie, o tyle pozostałe legiony, złożone w całości z wyznawców islamu, budziły jego zaufanie. Muzułmańskie legiony walczyły u boku Niemców i cieszyły się nawet sporą popularnością w III Rzeszy. W połowie 1943 roku liczyły one łącznie prawie 300 000 żołnierzy, a rok później prawie 600 000. Zdecydowana większość ich żołnierzy pochodziła z krajów znajdujących się pod sowiecką kontrolą. Sformowanie tak licznych oddziałów muzułmańskich nie nastąpiłoby, gdyby III Rzeszy nie udało się pozyskać przychylności przywódców religijnych i politycznych świata islamu. Wielu z nich autentycznie uwierzyło w to, że III Rzesza wypełni religijne proroctwa Mahometa i przyniesie im wyzwolenie. Wielu muzułmańskich duchownych nauczało nawet wiernych, że zgodnie z nauką Allaha Hitler jest 12. imamem. Z tego powodu eksperci z sekcji orientalnej Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy nabrali przekonania, że Hitler może być przedstawiany w świecie islamu jako przychodzący powtórnie Isa, czyli Jezus, co zapowiada Koran. Jednak ta interpretacja ostatecznie nie została przez nich szerzej rozpropagowana. Wśród religijnych przywódców islamu jeden odegrał rolę szczególną w pozyskiwaniu muzułmanów dla III Rzeszy. To wielki mufti Jerozolimy Amin al-Husajni, który wezwał wszystkich wyznawców islamu do podjęcia świętej wojny z aliantami. 28 listopada 1941 roku al-Husajni został nawet osobiście przyjęty przez Hitlera i to z wielkimi honorami w kancelarii Rzeszy. Potem al-Husajni, będąc już na wygnaniu, zamieszkał w Berlinie i otrzymywał wynagrodzenie z niemieckiego budżetu w wysokości prawie 9000 marek. Hitler dał mu też do dyspozycji kilka swoich rezydencji. Al-Husajni miał też audycje w niemieckim radiu, które były skierowane do całego świata arabskiego. W marcu 1943 roku Hitler wysłał al-Husajniego na Bałkany ze specjalną misją. Jej celem miało być pozyskanie kolejnych tysięcy muzułmańskich żołnierzy. Al-Husajni liczył nawet na to, że wódz III Rzeszy oficjalnie uzna niepodległość Palestyny i innych chcących jej krajów arabskich, ale tak się nie stało. III Rzesza nie tylko pozyskiwała nowych rekrutów w świecie islamu, starała się również być jego protektorem. W tym celu zniesiono na terenie III Rzeszy uchwalony po dojściu Hitlera do władzy zakaz rytualnego uboju. W centrum Berlina uruchomiono również Centralny Islamski Instytut, który miał dbać o rozwój kultury i religii muzułmańskiej. Na Uniwersytecie w Getyndze uruchomiono również kursy dla imamów wojskowych. Ci ostatni mieli też pełnić w muzułmańskich legionach rolę politruków i zagrzewać ich żołnierzy do boju. Po jakimś czasie podobne kursy uruchomiono także w SS.
Atakując Związek Sowiecki, Hitler wierzył, że równie istotnym celem jak dostęp do surowców jest pozyskanie liczącej prawie 20 milionów populacji muzułmańskiej, jaka zamieszkiwała wówczas Związek Sowiecki. I nie było to wcale takie nierealne. Na większości terenów Związku Sowieckiego, na których zamieszkiwali muzułmanie, witali oni wręcz entuzjastycznie niemiecką armię, widząc w niej wybawiciela z niewoli. Stalin zaczął nawet w pewnym momencie obawiać się tego, że rewolta muzułmańska na zajętych przez Wehrmacht terenach może roznieść się na całą Azję i to w najgorszym dla niego momencie wojny. Ale tak się nie stało. W szczytowym momencie wojny u boku Hitlera walczyły 54 bataliony zdominowane przez muzułmanów lub całkowicie muzułmańskie. Ale w końcowym momencie obecności Niemców na terenach Związku Sowieckiego zaczęło się to zmieniać. Wśród ludności muzułmańskiej wybuchła bowiem panika. Dziesiątki tysięcy muzułmańskich cywili, zwłaszcza z Kaukazu i Krymu, postanowiło uciekać wraz z wycofującymi się Niemcami. Gdy te tereny zajęli ponownie Sowieci, zaczęły się znowu brutalne prześladowania ludności muzułmańskiej. Między innymi objęły one krymskich Tatarów, których deportowano do Uzbekistanu. Trzecia Rzesza bardzo przychylnie odnosiła się również do muzułmanów zamieszkałych w Jugosławii. Po jej zajęciu byli oni wykorzystywani jako swojego rodzaju policjanci, którzy kontrolowali zajęte przez Niemców tereny. Taką rolę przypisano między innymi muzułmanom zamieszkującym Bośnię. Niemcy zresztą nie szczędzili nakładów na propagandę, która miała przekonać zamieszkałych w Jugosławii muzułmanów do walki po stronie Hitlera. W 1943 roku zgodzili się nawet na powstanie jednostki Waffen-SS, która się z nich składała. Dowódcą dywizji górskiej SS Handschar, bo o niej mowa, został Muhammad Pandża. Ta dywizja zasłynęła z wyjątkowego okrucieństwa. W jednym z raportów dostarczonych Hitlerowi zakomunikowano, że żołnierze tej dywizji zabijają wyłącznie przy użyciu noży. Jeden z nich był ranny, jedno ramię miał zabandażowane, a lewą ręką wykończył 17 wrogów. Jak podkreślano w raporcie, znane są także przypadki wycinania ofiarom serc. Powstanie SS Handschar było dla III Rzeszy wielkim sukcesem propagandowym. Niemiecka propaganda sugerowała, że hitlerowskie władze są bardzo przychylne muzułmanom. Tyle tylko, że ich rodziny w Bośni zostały za to brutalnie ukarane przez partyzantów Tito. Jesienią 1943 roku oddziały Tito wymordowały tysiące bośniackich muzułmanów, a kolejne dziesiątki tysięcy z nich zmuszono do ucieczki z kraju. W chwili, gdy Niemcy byli już w całkowitym odwrocie na wszystkich frontach, polityka Hitlera wobec muzułmanów stała się jeszcze bardziej dla nich przychylna. Jego ludzie inicjowali nawet obchody muzułmańskich świąt w III Rzeszy. Między innymi pod koniec grudnia 1944 roku zorganizowano w Dreśnie i Breslau, czyli Wrocławiu, obchody muzułmańskiego święta ofiarowania Kurban Bajram dla żołnierzy muzułmańskich jednostek. Ale pomimo tego nie udało się już Hitlerowi stworzyć kolejnych jednostek SS, które złożone byłyby z muzułmanów. Nawet pomimo tego, że rekrutów do nich uporczywie szukano nawet wśród więźniów obozów koncentracyjnych. Gdy w kwietniu 1945 roku Sowieci przystąpili do ataku Berlina, niemieckiej stolicy broniło 6 muzułmańskich batalionów. Przebywający w swoim bunkrze pod kancelarią III Rzeszy Adolf Hitler miał nawet żałować tego, że zbyt mało zrobił dla muzułmanów.
miał wówczas powiedzieć do Martina Bormanna: pomyśl tylko, jak mało zrobiliśmy dla nich, aby im pomóc, aby ich pobudzić w porównaniu do tego, co było naszym obowiązkiem i leżało w naszym własnym interesie. Na pewno nazistowska ideologia współgrała z wieloma czynnikami obecnymi w kulturze i religii muzułmańskiej, ale zabiegi propagandowe Niemców, aby to praktycznie wykorzystać dla siebie, były nieco spóźnione. Udało się to dopiero i to tylko częściowo, gdy spotkały ich już spektakularne klęski na frontach. A poza tym muzułmanie zawsze chcieli dla siebie niepodległości albo przynajmniej szerokiej autonomii, na co Hitler nie chciał przystać. Ale i tak, pomimo tych błędów, po stronie Hitlera walczyły tysiące muzułmanów i to do samego końca. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.